Co tobie tak wesoło? Świat jest piękny, Andrzejku. Kombinujesz coś, co? Śpieszę się, skarbie. Mam jeszcze kosmetyczkę i fryzjera przed pracą. Pa, pa. Pieprzony rysiak. Prędzej mnie kopytami wyniosą do przodu, niż pozwolę mu kręcić z naszą matką. To może jednak będę za gościa trzymał kciuki. Ryczałbyś za mną jak dziecko! Się. Bo ja... No, chciałem zgłosić... Znaczy się... Moment. Przecież tu nic nie pisze. O, to nawet dobrze, że nie piszę. Może szkoda kłopotu. Przecież powiedział pan, że pana okradli, tak? Znaczy się... Okradła. Czyli pan wie, kto to był. Znaczy się... Nie... Znaczy się nie... Znaczy się... Ja nie mogę tego oficjalnie zgłosić. Bo żeby się o tym nie dowiedziała moja żona, bo ona później powie teściowi i... Dobra, proszę pana. Koniec tego kącika zwierzeń. Albo pan coś zgłasza, albo nie, bo ja tutaj nie mam czasu na pogaduszki, rozumie pan? No bo to było tak, że moja żona, ona wyjechała na 2 dni. No a ja, no poczułem trochę wolności, tak? No i poniosło mnie trochę. Poszedłem do baru, wypiłem trochę, patrzę, to fajna laska, tak? To jeden drink, drugi, kolejny, no i nagle znaleźliśmy się u mnie. No i co? Teleportował się pan? Znaczy się, no nie, no pan rozumie, no już miało prawie, że coś do czegoś dojść, tak? Nagle jeb, odcięcie, nic o Bożym świecie nie wiem, budzę się rano, patrzę po mieszkaniu, 0 sprzętów, chałupa oplądrowana. Czyli zgłasza pan kradzież, tak? Znaczy się, tak, ale proszę pana, niech pan nie mówi nic żonie o tym, bo ona powie teściowi, a wtedy to już mogiła. Boże, ja wiem, może niech pan tam wpisze, że 2 takich rosłych drabów mnie napadło. Dobra, proszę pana, nie kombinujmy. Niech pan mi poda rysopis tej kobiety i dokładne okoliczności zdarzenia. Okej? Dobrze. Jak tu skończysz, Potoczny, to jesteś potrzebny w Parku Przemieleckiej. Jakiś dzieciak zaginął. No to jak? Jak wyglądała? Pani Matyldo, ja wiem, że to jest dla pani bardzo trudne. Sama jestem matką, ale musi pani sobie przypomnieć jak najwięcej szczegółów. To jest dla nas bardzo ważne. Ja szłam od tamtej strony, od ulicy Morskiej i wtedy on jeszcze chyba za mną nie szedł. To był mężczyzna? Dobrze mu się pani przyjrzała? Nie, wiem tylko, że miał ciemną bluzę albo kurtkę i nie wiem nawet, kiedy na mnie napadł. Rzucił się na mnie i potem już tylko ciemność, nic. Jak się ocknęłam, leżałam na trawie i malutkie już nie było. Z wózkiem ją zabrał. Ona ma na imię Julia. A ten mężczyzna? To był niski, wysoki, starszy, młodszy. Potrzebujemy jak najwięcej szczegółów. To ma znaczenie.
wyższy ode mnie, potężny taki. A jak wyglądał wózek? Wózek ciemny, gondola, duże koła i grzechotkę kolorową miała, żeby złe duchy odstraszać. A córeczka? Dopiero 5 tygodni. Ubrana była w różowe body z jednorożcem, na to kremowa bluzka i kocyk taki biały z kwiatkami. To wszystko? Tak. Andrzej, przekaż wszystkim patrolom opis napastnika, wózka oraz dziecka i szukajcie wszędzie. Nie mamy ani chwili do stracenia. Bardzo pani dziękuję. Jeżeli coś sobie jeszcze pani przypomni, to proszę dać mi znać. Wierzę, że znajdziemy pani córkę. Wszystko będzie dobrze. Pani Matyldo, gdyby się pani gorzej poczuła, wie pani, gdzie mnie szukać. To ty! Hej! Hej! Ale oddaj mi malutkę! Ale jaką córkę? Oddaj panu Julię! Jaką córkę? Ja nie mam żadnej córki! Ona jest nienormalna! Spokojnie. No ona ma... Dobiła się do mnie! Spokojnie! Kocie agresywna jest! Spokojnie. Oddaj mi Julkę! Spokojnie, pani Matyldo. Oddaj mi Julkę! Niech pani się już, koniec, już. Pani się uspokoi. Zaraz wyjaśnimy sprawę. Nie mogliśmy odciągnąć Matyldy od tej liczby. To jednak jest prawda, że matka, która walczy o swoje dziecko, jest jak lwica. Całą sytuację udało nam się opanować dopiero po paru minutach. Agata zabrała zrozpaczoną młodą matkę do jej mieszkania, a ja musiałem porozmawiać z napadniętą kobietą. Mówiłam, że nie ukrywam tu żadnego dziecka. To rutynowe działania, sama pani rozumie. No tak, no wiem, to straszne. Nie mam dzieci i nie zamierzam mieć, ale to chyba musi być najgorsze, co może spotkać kobietę. Jak długo zna pani panią Matyldę Walczak? No ja tu wynajmuję z 2 lata, a ona się wprowadziła, nie wiem dokładnie, kilka miesięcy temu, jak jeszcze w ciąży była. Dobrze się pani znają? Trochę. Właściwie to... Mi się wydaje, jakby ona przeczuwała, że coś takiego się stanie. Co to znaczy? No bo tydzień przed jej porodem był tutaj taki jeden, chyba ojciec tego dziecka i strasznie się pokłócili, a ona mnie widziała, jak rozmawiałam z nim na klatce. Czyli zna pani tego faceta? No nie. Pytał mnie, gdzie mieszka Matylda. Ona teraz jakoś to tak kojarzyła, że my jesteśmy w zmowie czy coś. Jak zniknęła ta mała, ciężka sprawa. Rozumiem. To wszystko, dziękuję. A idzie pan do niej teraz? Tak. To niech pan jej proszę przekaże, że jest mi strasznie przykro, bo ona tak bardzo kocha tę małą. Dziękuję. Mam naprawdę mało zdjęć. Ja dużo ją noszę, jestem sama, nie mam czasu. Tulę ją, ona bardzo lubi być na rękach i śpimy razem. Czy pani podejrzewa, że za porwanie może stać ojciec dziecka? O czym ty mówisz, potocznie? Sąsiadka twierdzi, że był tutaj ten facet i że doszło między nimi do jakiejś awantury. Czy ma pani jakiś konflikt z ojcem dziecka? Boże, tak, to może być on. Co się dokładnie stało? Przyjechałam tutaj, żeby być jak najdalej od niego.
Bała się go pani? Wtedy, jak się rozstawaliśmy, to nie. Tomek w ogóle nie interesował się ciążą, tym, że będzie dziecko. Ja byłam tutaj sama. Nie mam nikogo, rodziny. Było mi naprawdę bardzo ciężko, zwłaszcza pod koniec ciąży. Zakupy, wnoszenie po schodach, wszystko mnie wtedy bolało. Ale całe szczęście mam dobrych sąsiadów, bardzo pomocnych. Mogłam liczyć na ich życzliwość. Pomagali wnosić rzeczy dla małej po schodach, a jak było coś trzeba złożyć, to też. To znaczy, że przez ten cały okres ojciec dziecka się z panią nie kontaktował? Nie. Tylko wtedy nagle tu wpadł, przyjechał, zrobił mi awanturę, że to też jest jego dziecko, że on jest ojcem i że ja nie mam prawa sama o wszystkim decydować. Szarpał mnie, bałam się, że pobije i Nie zgłosiła pani tego zajścia? nie. Zmieniłam tylko szpital, w którym urodziłam Juleczkę. Bałam się, że wykradnie dziecko. A czy po porodzie miał z panią jakiś kontakt? Ani razu. Tylko jego matka nie dawała mi spokoju. Ciągle dzwoniła, pisała, chciała zobaczyć wnuczkę, ale też jej się bałam. Wysłałam jej jedno zdjęcie, bo mi się jej szkoda zrobiło. A tak to później zmieniłam numer. To był mocny i sensowny trop. Komu bardziej zależałoby na odzyskaniu dziecka, jak nie ojcu i babci? Zostawiliśmy matkę zaginionej dziewczynki pod opieką sąsiadów. My musieliśmy działać natychmiast, tak aby jak najszybciej ująć domniemanych sprawców porwania. Najlepiej byłoby ich zgarnąć jednocześnie. On podobno pomieszkuje u matki, ale jeśli mają dziecko, może gdzieś się ulotnili. Może mają kryjówkę z tej okazji. Z drugiej strony ojciec nie został pozbawiony praw, więc... Rychlik, słucham? Co? Gdzie widział? Dobra, jedziemy tam od razu. Jedź pod ciuchlandię matki. Ktoś zgłosił, że widział poszukiwany wózek. Mówię wam, to jest ten wózek od tego porwanego dziecka. Mówię wam, to jest takie creepy. Sram się, żeby tam zajrzeć, bo co jak to dziecko leży tam zabite? Koniec tego. Proszę to wyłączyć i stąd odejść. Już psy. Serio? Wyłącz to. Kurwa. Wyłącz. Może jest tam ten dzieciak? Dzwoniłeś na 112 i wezwałeś policję? No a kto? No jest tam ten dzieciak czy nie? Nie ma. Dobra, dzwonię po techników, żeby zebrali ślady. Dotykała pani wózka? Nie. Przesyłaj panią. O której tu przyjechałaś? Ja to chyba w ogóle wiem, co się stało z tym dzieckiem, kto je zabrał i w ogóle. Kto? No jak to kto? To jest przecież oczywiste. Porwali je handlarze na narządy. No pan jesteś glina i pan tego nie wie. Słuchaj, to jest poważna sprawa, a nie jakieś tam wygłupy z internetu. Wiesz czy nie wiesz? No co tutaj się dzieje? Miałam zaraz wracać, tylko karton wyrzucić i... No tak, szefowo, ale ja tutaj pomagam w sprawie tego zaginionego dziecka. Taka sytuacja. Jakiego dziecka? A, to rzeczywiście, to straszna historia, Boże. I co, wiecie już coś? Ja im ten wózek pierwsza znalazłam. Jak ktoś ma znaleźć, to dziecko to tylko Andrzej wiadomo. Dobra, wróćcie do siebie, a ja panią przepytam. W porządku? Ale synku, proszę, wróć dzisiaj od razu do domu przyjedź, bo kolację taką uroczystą mam. Golonka się pekluje, wódeczka chłodzi. Świetnie, wróćcie do siebie. Dzięki. To jak to było? Do której przyjechałaś? Nie pamiętam. Magda nie widziała nikogo przy wózku, po prostu zobaczyła, że tam stoi, jak szła do śmietnika. Technicy zabezpieczyli ślady, czekaliśmy na wyniki ich pracy, a na komisariat została dowieziona matka ojca dziecka. Proszę. Dziękuję bardzo. No dobra, możemy dalej? Pytam o pani syna, Tomka.
Ale Tomek nie miał z tym nic wspólnego. On już od ponad 2 tygodni leży w szpitalu. Miał wypadek na motorze. Ach, Boże, ile się namówiłam, prosiłam, płakałam, żeby nie jeździł na tym. Połamał ręce, nogi, żebra. To cud, że żyje. A co pani robiła dzisiaj rano? Pomiędzy 8 a 10. U syna była. Od 7 rano do wieczora codziennie chodzę do niego do szpitala. No kto nie jak matka pomoże dziecku przebrać się, nakarmić. Mam tylko jego, jedynego. A jakie ma pani stosunki z matką wnuczki? No, ona mnie nie znosi. Ma żal, że źle wychowałam syna. Co to znaczy? No, ja ją od razu polubiłam. Jak tylko ją zobaczyłam. Cieszyłam się, że ma taką fajną dziewczynę, że się ożeni z nią. Ale co tu dużo mówić. To moje dziecko, wstyd mi. Dlaczego wstyd? Źle ją traktował, oszukiwał, zdradzał. Zjawiał się i znikał. A jak zaszła w ciążę, to w ogóle nie chciał mieć z nią nic wspólnego. No taka fajna dziewczyna. Nic dziwnego, że nie chciała tego dziecka. Moment. Jak to nie chciała? No, Tomek mówił, że ona planowała oddać to dziecko jakiejś rodzinie z Niemiec. Byli chętni. Jedź po nią, dobra? Ojciec i babcia dziecka zostali skreśleni z listy podejrzanych. Ale pojawił się nowy trop. Adopcja z pominięciem sądu i ośrodka adopcyjnego. A to jest nielegalne i podpada pod paragraf handlu dziećmi. Musieliśmy jak najszybciej sprawdzić ten nowy trop. Dzień dobry, to jest moja córka Julia. Ona została porwana dzisiaj rano. Czy może pani ją widziała? Nie napadł. Dzień dobry, to jest moja córka Julia. Ona została porwana dzisiaj rano. Czy pani ją widziała? Dzień dobry, to jest moja córka Julia. Ona została porwana dzisiaj rano. Czy może pan ją widział? O Boże, taka malutka. Nie widziałem. To straszne. Matyldo, musi pani ze mną pojechać. Znaleźliście ją? Jest? Boże, nic się jej nie stało. No, niestety jeszcze nie znaleźliśmy. Ale to ja nie mogę z panem iść. Ja muszę jej szukać. Ja muszę ją Ale znaleźć. to naprawdę ważne, pani Matyldo. Wszystkie jednostki szukają pani dziecka, więc... Pan tego nie rozumie. Ja nie mogę jej zostawić, nie mogę! Ja rozumiem, pani Matyldo. Znaleźliśmy wózek, ale bez dziecka. Ściągnęliśmy odciski palców, ale pani odciski też są potrzebne do porównania. To naprawdę zajmie tylko chwilę. Znaleźliście wózek. Bardzo proszę. Pani Matyldo, czy to prawda, że jeszcze w czasie ciąży chciała pani oddać dziecko rodzinie z Niemiec? Skąd pan to wie? Co to byli za ludzie? I skąd pani miała do nich kontakt? Ja nie wiem, o czym pan mówi. Proszę mnie wypuścić. Pani Matylda, proszę się uspokoić. Jeżeli pani obiecała coś tym ludziom, bo jeżeli ci ludzie zapłacili pani pieniądze, musi nam pani powiedzieć. Pani Matyldo, to jest naprawdę bardzo ważne. To może być trop. Ale ja się rozmyśliłam.
Czyli jednak byli jacyś ludzie zainteresowani pani córką, a pani chciała własne dziecko sprzedać za granicę, tak? Nie, po prostu chciałam, żeby miała lepsze życie niż tutaj. Zapłacili mi część pieniędzy, ale ja już nie chciałam. Ja chciałam, żeby Julcia została ze mną. No i powiedziałam im to i się zdenerwowali, ale pozwolili mi zatrzymać te pieniądze. Musi pani nam podać kontakty do nich. Boże, co ja zrobiłam? Przecież to oni mogli ją teraz zabrać. Matylda podała nam numer telefonu, ale nikt nie odbierał. Skontaktowaliśmy się z niemiecką policją, aby pomogła nam namierzyć podejrzanych, ale takie rzeczy nie dzieją się od ręki. Trzeba było czekać, a czekanie w takich sprawach jest najgorsze. Proszę cię bardzo. Aha, znakomite. Zasadzę się na to. O, Dobre, makowiec. dobre. Proszę cię. Proszę cię bardzo. Sorry za spóźnienie. Umyję ręce, już jestem. A, nic nie szkodzi. Zaraz się odgrzeje. Ogarnij się. A co z tą dziewczynką? Znaleźliście? Ty, brat, Co jest? weź się przydaj na coś, prześwietl mi tego typa. Ryśka? Zrobiłem to dawno. No i co? Ma kartotekę jak stąd Radomia. Udaje świętego. Co się tak cieszysz? Nie, to jest zajebista wiadomość. Ja myślałem, że z nim jest coś nie tego, a ty uspokoiłeś mnie, co swój chłopiec. Dzięki. 00 do 5, jesteś jeszcze? Kurwa, radia nie stałem. 00 do 05. To za karę, piątka. Jedź pod bar na ulicę Zimną. Jakiś nurek się tam awanturuje. Dobra, zaraz będę. Przyjadę za godzinę. Jeszcze jedno wezwanie. To co? Pojedli? No może popili. Popili! Po jednym? Oczywiście. Marysiu? Proszę. Proszę. To co tam w tym Radomiu? W Radomiu? Dobrze. No to Za was. Ładnie to tak? Kurwa, na kielika. Zamknęli sukinkoty, nie? A człowiek nie jest taki, żeby się jeszcze nie napił. Ja w zupełnie innej sprawie. Dzielnicowym tu jestem. A ja królewna Śnieżka. Jak kurwa otworzą, to ja stawiam kielika. Dawaj, otwierać! Otwieraj, dawaj, no! Zakłóca pan spokój. Kto? Zaraz, to. Ja? Ja przecież niespotykanie spokojny człowiek jestem. Ja wiem, ale chyba kłopotów nie chcesz, Jakie nie? kłopoty, czego, co ty do mnie pierdolisz? Ja tutaj świętuję, rozumiesz? Świętuję! Może pan poświętować w domu. Odwiozę pana. Gdzie te łapy, kurwa, spokojnie, gdzie? Kurde, co? Z tymi łapami? Ostrzegam pana. Ciosy karate z bratem ci przyjaciel. Leży. Łapa! Pomocy, kurwa! Pomocy, bandyta! 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 Jak kurwa zabiję psa! 00 do 05. Słucham cię, 00.
Przyślijcie mi tu jednak jakiś patrol, bo pan nie chce dobrowolnie pójść. Przyjęłam. W drodze. Dobra, czekam. Leżysz. Spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Zaprosiłem pana Nikodema do najlepszego hotelu w mieście. Na Gorczakowski Dołek. Po drodze śpiewał i wygrażał na przemian. W jedno i w drugie wkładał dużo pasji. Dzięki. No i widzi pan, i mogliśmy tego uniknąć. I pan, i ja. A wiem, ale człowiek taki głupi, że... Nie, to wszystko z radości. Pan dzielnicowy to porządny chłop. A co pan tak świętował? A, wspaniała rzecz się stała. Córka się rozwodzi. To znaczy jeszcze nie, ale będzie. I to jest powód do radości? No i to jeszcze jakiej? Jak ma się męża kretyna, durnia, błazna, imbecyla... Dobra, to wiem, dobra, to inny. dobra. Tylko Panie rozum, Nikodemie. nie? Tym razem tylko pouczenie. Nie no, pan dzielnicowy to jest naprawdę spoko kolor. No swój chłop, no. No kurczę, naprawdę git. Ale następnym razem nie będzie zmiłuj się. No nie, no następnego razu nie będzie, no obiecuję, panie dzielnicowy, no. Po prostu ja to jestem normalnie spokojny człowiek, no nad wyraz, no nie. Ale wie pan, no wtedy tego, no ta sytuacja tego, no nie lubię, jak ktoś mnie tryka, kurczę, wie pan. No po prostu nie lubię tego, no, wie pan. No. Dobra. No przecież... Niech pan uważa na siebie, panie Nikodemie. Ja pierdolę! To za moją córkę! Co? Puść! Co ty robisz? Co jest? Nic panu nie jest? I po co pan mu mówił? Po co pan mu mówił? Co pan miał powiedzieć? Że było ich dwóch, tak? Dwóch drabów mnie napadło. Tak miało być? Zero. Ja już wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Na dołek. Na dołek idziesz, już! Już! No. I po co pan przychodził? Właśnie chyba nie wiem, chyba po nic. I tak, pan Nikodem znowu dostał ode mnie zaproszenie do najlepszego hotelu w mieście. Tym razem za naruszenie nietykalności cielesnej. Okazało się, że okradziony przez panienkę facet to jego zięć. No i co? Co pan mi teraz powie? Ma pan dzieci? Córkę pan może ma? Może i mam i co? A chciałby pan, żeby pańska córka miała męża kretyna, a pan takiego wzięcia? Niekoniecznie. No. To zrobiłby pan to samo, co ja. Czyli co konkretnie? Pan to sam wymyślił, co? Okazja czyni złodzieja, tak jest przysłowie. No to Bęcwałowi stworzyłem okazję. Jak córka wyjeżdża na delegację, to ten gnój chodzi do baru, tam go przydybałem. Więc wynająłem taką lalunię, co wiedziałem, że na nią poleci, no nie, bo to taki chujek właśnie. Laska na łatwo wygląda, popili. Ten ją szczapił do domu na barabara i tutaj sprawa się wykła. Dała mu kroplę na spanie, a laska po prostu obrobiła mu chatę i wszystko ładnie do mnie przyniosła. No i po prostu tak się gościa pozbyłem. A pan wie, że za to może pójść do pierdlenia? Nie no. Na panie dzielnicowy, no pan jest w porządku, chłop. No ja to wszystko dla dobra dziecka. No. Ja mówiłem, żeby się z nim nie hajtała, ale no nie chciała słuchać. No to tak skurwysyna załatwiłem, no i tyle. Tak załatwiłeś. Zostajesz tu. Oczywiście, że nie przymknąłem na to oka. Kradzież, podanie środków nasennych, a także naruszenie nietykalności cielesnej, tego było już za wiele. Ale pan Nikodem nie tracił humoru, bo uznał, że cel uświęca środki.
Maliny nas wpuściła z tymi Niemcami. Co? Dostałam właśnie maila, że takich ludzi w ogóle nie ma. Ona ich sobie wymyśliła. Co ty pieprzysz? Masz coś dzisiaj z uszami? Chyba wyraźnie mówię. Trzeba ją zgarnąć. Jedź po nią natychmiast. Bawiła się z nami, żeby zyskać na czasie. Miałem złe przeczucia. Im więcej czasu mijało, tym mniejsza była szansa, że znajdziemy dziecko. Żywe. To pan, wiadomo już coś? Nie. Nie znaleźliśmy jeszcze dziecka. Boże. Co za potwór może tak zabrać dziecko matce? Ja nie mogę spać, bo ciągle o tym myślę, a co dopiero ona, biedna. Nie dość, że jest sama, to jeszcze teraz to. Bo my jej pomagaliśmy jak mogliśmy, no ale to nie jest to samo, co wsparcie bliskich. Kiedy ostatni raz ją pani widziała? No Matyldę to wczoraj. Chodzi mi o dziecko, Julkę. No właściwie to nigdy. Rozmawiałem jeszcze z kilkoma sąsiadami z kamienic. Nikt z nich nie widział małej, nikt nawet nie słyszał dziecka. A Matylda mówiła wszystkim, że jej dziecko w ogóle nie płacze. Dziwne. Matylda zniknęła, nie ma jej w domu. Sąsiedzi od wczoraj jej nie widzieli. Dobra, wracaj. Moim zdaniem to ona sama zrobiła. Nie było żadnego porwania. Andrzej, przyjeżdżaj szybko, jest coś ważnego. Muszę ci to pokazać. Mamy nagranie z jakiejś innej kamery, tak aby było widać twarz? Mamy tylko to. Cholera. Nie wygląda na faceta. Matylda była wczoraj podobnie ubrana. Mówi ci Agata, że to musi być ona, że to ona coś zrobiła z dzieckiem. Panie komisarz. Mamy odciski palców z wózka. Na wózku są tylko odciski Matyldy. A widzisz, na tym nagraniu widać, że ta osoba, która podrzuciła wózek, ma rękawiczki. Więc wszystko się zgadza. Wynika z tego, że to musi być ona. Dobra. Trzeba ją jak najszybciej znaleźć. Idź do chłopaków, niech namierzą jej telefon. Pani komisarz, dyżurny mówi, że jakaś kobieta do pani. Nie mam czasu teraz. Ale to ponoć chodzi o to zaginione dziecko. O, moment. Otwórz. Dzień dobry, pani Cecylio. Co się dzieje? Taka straszna wiadomość od Jaka? Matyldy, że jej już nigdy nie zobaczę. Ale kogo? Nigdy. Juleczki! Nie wiem, czwórka. Telefon poszukiwanej loguje się nadal w dzielnicy. A konkretnie 00? Okolice Górki Lotników, ale 3 patrole tam już mam. 4 niepotrzebny. Jedźcie na północ bardziej. Dobra, bez odbioru. 00 do 5, gdzie jesteś? Dojeżdżam do Radosnej. Mam zgłoszenie z Głogowskiej, że coś się dzieje na placu zabaw, jakaś awantura. Sprawdź to, 5, to blisko. Dobra, przyjąłem, jadę.
Ja ci nic nie zrobię, tylko mi ją daj. Nie, proszę, zostaw nas, nie. Ja będę ją kochać, będzie jej ze mną Odejdź od dobrze. nas. Niech nam pan pomoże, pomocy! Ja będę ją tulić, będę najlepszą Matylda! mamą, proszę. Matylda! Odłóż nóż. Proszę cię, wszystko jest w porządku. Odłóż ten nóż. Oddaj mi ją, słyszysz? Oddaj mi moją córeczkę. Odłóż nóż, Matylda. Proszę cię, odłóż nóż. Odejdź, ja tylko przyszłam po moją córkę. To nie jest twoja córka, Matylda. Odłóż nóż. Ty nic nie rozumiesz. Odłóż. Proszę. Rozumiem. Wiem, że jest ciężka sytuacja, ale pomożemy ci, obiecuję. Ja ją tylko wezmę, nikomu się nic nie stanie. Obiecuję. To nie jest twoje dziecko, Matylda. Twoje dziecko zniknęło. Nieprawda. Matylda, Ona nie żyje, ja nie chcę już żyć. Ja nie chcę już żyć. spokojnie. Dajcie mi umrzeć. Zero do 05. Słuchajcie, 00. Przyślijcie mi tutaj wsparcie i karetkę na plac zabaw przy Głogowskiej. Przyjęłam. W drodze. Dzięki, czekam. Nic pani nie jest? Wszystko dobrze. Na pewno? Już dobrze, Matylda. Wszystko będzie dobrze. Psycholog jest już w drodze. Chcemy ci pomóc. Jak? Posłuchaj. To nie jest twoja wina. Sprawdziliśmy szpitale, bo chcieliśmy dowiedzieć się, gdzie rodziłaś. I powiedzieli nam, że twoja córeczka urodziła się martwa. Matylda, to nie była twoja wina. To jest moja wina. Nie. Tylko moja wina. To moje ciało jej to zrobiło. To moje ciało zabiło moje maleństwo. Ja nienawidzę siebie za to. Ja chcę umrzeć, dajcie mi umrzeć, proszę. Agata? Dzwoniłem do szpitala. Jest z nią już lepiej, ale jest jeszcze na silnych lekach. Zostanie parę dni. Wezwali też psychologa. Dzięki. Pomóc ci z tym wszystkim? Nie, niestety muszę sama. Chcę skończyć ten raport od razu. Może masz ochotę na kawę? 8 już wypiłam. A wiesz, że te zdjęcia dziecka, które nam Matylda pokazywała, okazało się, że były ściągnięte z internetu? Ona naprawdę wierzyła, że to jej córka. Naprawdę. A wózek zawsze był pusty. Nie miała kompletnie nikogo, kto mógłby jej pomóc po stracie dziecka. A to jest najgorsze w życiu. Ja to wiem. Straciłam dziecko. Chłopca. Piotruś zmarł po 4 godzinach po porodzie. Nie było dla mnie oddzielnej sali, więc
Położyli mnie z 2 innymi szczęśliwymi mamami. Patrzyłam, jak one tulą te swoje maluszki, jak je karmią, całują, jakie są szczęśliwe. Było straszne. Bo ja nie mogłam. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie mąż i moje dzieci, które czekały na mnie w domu. Matyldzie grożą zarzuty za składanie fałszywych zeznań. Ale biorąc pod uwagę stan, w którym się znajduje, Prokurator jej nie oskarży. i będę o to usilnie walczyła. Jutro widzę się z nim z samego rana. Dobra, kończmy tę zabawę. Chcę już jak najszybciej skończyć i wrócić do domu. Wiesz co? Albo zrób mi jeszcze jedną kawę. Proszę. Rozumiem. Dobrej pracy. Rodzina, bliscy. Ważna sprawa. Wtedy do mnie coś dotarło, że może nie powinienem tak ostro zareagować na tego całego Ryśka. Może powinienem dać mu szansę, a moja mama po tylu latach może nie chce być sama. Ma 2 synów, ale jednak to nie to samo, co życiowy partner. Ale wiesz, no, to stare dzieje są normalne. A, stary! O, patrz go. Pan władza nam mandacik przypierdoli zaraz. No, komu w drogę, temu... Tylko, Ryci, ja nie pożyczam tak kluczyków nikomu, jak źrenicy oka, kurwa. Oczywiście. Chcesz prowadzić w takim stanie? Po 4 piwkach tylko. Maria czeka na mnie, inwentaryzację robiła. Moją matkę chcesz wozić po pijaku? Pojebało cię? Ja mówiłem, że się będzie przypierdalał i się przypierdala, rodzinę szykanujesz. To nie jest moja rodzina. Mam nadzieję, nigdy nie będzie. Ja mam bardzo poważne zamiary względem Marii, a ty, Neptku, nie będziesz za matkę decydował. A ja Emanże, kurwa, błogosławię. Wytrzeźwiej, a ty się jebni w łeb. Po matkę sam pojadę. Kluczyki mi zabrał. Jak ja, kurwa, do sklepu pojadę teraz? To pomyłka, to niemożliwe, to nie Sebastian. Ktoś go wykastrował. To mam nadzieję, że cierpiał zanim zdechł. Zasłużył na wszystko, co najgorsze, chuj jebany. Dawaj! Stąd! Stąd! W porządku? Zabierz mnie stąd. On mnie zabije. Hej, zaczekaj. Bogdan Majszak? Co jest? Wisisz mi piwo. No dobra. To dzisiaj po pracy?